Witam serdecznie w odcinku 5 playlisty Prometeizm pod tytułem Agitatorzy Prometeizmu. W poprzednim 4 odcinku wskazałem, gdzie należy szukać źródeł prometeizmu. W tym odcinku opowiem, kim byli niektórzy agitatorzy prometeizmu w Polsce międzywojennej. Na początek przypomnę, jakie były założenia idei prometejskiej. W książce pod redakcją Witolda Litosławskiego czytamy: jak piszą Niewęgłowska i Wyszczelski, założenia idei prometejskiej miały na celu wykorzystanie narodów zamieszkujących Rosję radziecką przeciwko władzy bolszewickiej w celu odłączenia od Rosji terenów etnicznie nierosyjskich i utworzenia z nich państw buforowych powiązanych ściśle pod względem politycznym i militarnym z II Rzeczypospolitą, faktycznie przez nią kontrolowanych. Idea prometejska koncentrowała się wokół naczelnego dowództwa Wojska Polskiego i Józefa Piłsudskiego. Podsumowując, celem idei prometejskiej było wykorzystanie narodów zamieszkujących Rosję radziecką przeciwko władzy bolszewickiej i jej najważniejszymi agitatorami byli Józef Piłsudski oraz osoby z naczelnego dowództwa Wojska Polskiego. Jak wyglądało zaangażowanie polskiego rządu w sprawy na Ukrainie? Traktat ryski został oficjalnie ratyfikowany w kwietniu 1921 roku. Zatem realizacja omawianych idei, czyli idei prometejskiej, musiała mieć miejsce jedynie na drodze aktywności niejawnej, za co odpowiadał oddział II Sztabu Generalnego. Szefem drugiego oddziału był podpułkownik Matuszewski, współpracujący z Józefem Piłsudskim. Natomiast innego zdania był Władysław Sikorski, potępiający plany pomocy antybolszewickiemu powstaniu na sowieckiej Ukrainie, które miały realizować służby wywiadowcze Wojska Polskiego. Z podanych informacji wynika jednoznacznie, że idea prometeizmu była pogwałceniem traktatu ryskiego, ratyfikowanego w kwietniu 1921 roku. Pomimo tego, realizacją tej idei zajmował się oddział II Sztabu Generalnego, dowodzony przez podpułkownika Matuszewskiego. Przeciwnikiem prometeizmu był Władysław Sikorski, sprzeciwiający się przede wszystkim wykorzystaniem do tych celów służb wywiadowczych Wojska Polskiego. W czasach współczesnych powtórzeniem historii sprzed ponad 100 lat może być wysłanie oddziału polskich policjantów na Ukrainę w celu domniemanego rozbrajania obszarów zaminowanych. Czytamy dalej. Wsparcie dla akcji prometejskiej na Ukrainie nie ustało nawet po rozgromieniu powstańców, zaś przygotowanie do akcji dywersyjnej przeciwko Związkowi Radzieckiemu trwać miało przez cały okres międzywojenny. Informacja ta wskazuje, że z góry zaplanowano aktywne wspieranie akcji prometejskiej na Ukrainie przez cały okres międzywojenny. Jacek Bruski pisze: bez dojścia do ograniczonego choćby konsensusu z mniejszościami zamieszkującymi Kresy i zabezpieczenia w ten sposób polskich tyłów nie było możliwe poczynienie przez Piłsudczyków kolejnego kroku, czyli podjęcie dywersji na terytorium przeciwnika. Narzędziem owej dywersji miał być prometeizm. Zbierzmy wszystkie dotychczasowe informacje o prometeizmie w formie faktów. Fakt pierwszy. Celem idei prometejskiej było wykorzystanie narodów zamieszkujących Rosję radziecką przeciwko władzy bolszewickiej. Fakt drugi. Jej najważniejszymi agitatorami byli Józef Piłsudski, podpułkownik Matuszewski oraz osoby z naczelnego dowództwa Wojska Polskiego i oddziału II Sztabu Generalnego. Fakt trzeci. Przeciwnikiem prometeizmu był Władysław Sikorski. Fakt czwarty.
idea prometeizmu była pogwałceniem traktatu ryskiego z 1921 roku. Roman Dmowski, uważany za jednego z ojców narodowej demokracji, napisał w myślach nowoczesnego Polaka: jeżeli Rusini, czyli Ukraińcy, mają zostać Polakami, to trzeba ich polonizować. Jeżeli zaś mają zostać samoistnym, zdolnym do życia i walki narodem ruskim, trzeba im kazać zdobywać drogą ciężkich wysiłków to, co chcą mieć, kazać im hartować się w ogniu walki. Zgodnie z podanymi informacjami, Roman Dmowski, podobnie jak Władysław Sikorski, był przeciwnikiem idei prometejskiej Piłsudskiego i wskazywał na konieczność polonizacji Ukraińców, jeżeli mają być Polakami. Natomiast jeżeli chcą utrzymać swoją suwerenność, to muszą o to sami walczyć. Co więcej, Ukraińcy wcale nie chcieli wcielenia do Polski, gdyż bardziej cenili swoją suwerenność i z pewnością nie byli i nie są entuzjastami idei prometejskiej. Dlatego też idea prometejska była i jest utopijna oraz z góry skazana na niepowodzenie, czego nie mogą, albo raczej nie chcą zrozumieć nasi włodarze. Na tym zakończę odcinek 5, w którym opowiedziałem zarówno o agitatorach, jak i przeciwnikach prometeizmu na polskiej scenie politycznej w okresie międzywojennym. Serdecznie zapraszam do odcinka 6 pod tytułem Wódz naczelny, część 1.